Dobry wieczór, cześć wszystkim, cześć Kuba. Cześć wszystkim, dobry wieczór. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym czwartkowym live'ie, znowu standardowo, cyklicznie czwartek, 21. Widzimy się, żeby omówić newsy ze świata AI i biznesu. Jest z nami Kuba. Kuba, przedstaw się. Cześć, jestem Kuba, miło mi Was widzieć. Zajmuję się AI-em i będziemy o AI dzisiaj mówili. Dokładnie tak. Oj, Kuba, dzisiaj taki skromny jesteś. Kuba jest CEO w AI Reveo i myślę, że bardzo fajnie dzisiaj opowie nam też o kwestiach technicznych związanych z AI, zresztą co robimy co czwartek, gdzie Kuba się dzieli tą kwestią bardziej techniczną, technologiczną. Ja nazywam się z kolei Anna Prończuk-Omiotek i jestem znana w internecie jako Anna Pro, bo uczę jak robić profesjonalny marketing, który wspiera sprzedaż. Porozmawiamy dzisiaj o kilku tematach. Kluczowym naszym dzisiejszym tematem jest to, czy AI zabierze nam pracę, czy sztuczna inteligencja zabierze nam pracę, jakie są zawody przyszłości, też jakie zawody znikną albo jakie zawody zostaną zastąpione przez sztuczną inteligencję. Więc jeżeli interesuje Was tematyka łączenia pracy a sztucznej inteligencji, to ten odcinek jest specjalnie dla Was. Będzie też o robotach, o dwóch rodzajach robotów, będzie też o skali rozwoju AI, o tym, jak można sobie wszczepić chip do mózgu. Ja byłam pod wrażeniem, jak oglądałam to wideo, jak to wygląda. No i też o nowych modelach językowych i różnych ciekawostkach technologicznych. I Kuba, od czego zaczynamy w takim razie? Od zabierania pracy? Od samego początku. Wszyscy chyba chcemy wiedzieć, czy będziemy mieć pracę za rok, 2 lub 5, czy też nie. No dokładnie, no to zobaczymy w takim razie, będzie zaraz wielkie losowanie. Mamy taką stronę, która dosłownie ma nam udzielić tej informacji, więc robimy dla Was analizę na żywo, analizę real time, zobaczymy co z tej analizy nam wyjdzie, więc analiza nazywa się Will robots take my job? Dosłownie w ten sposób, czy roboty zabiorą nam pracę. Więc może najpierw sprawdźmy nasze zawody, Twój Kuba i mój. Zaczniemy od zawodu przedsiębiorca, a potem przejdziemy do marketer i programista i niżej. Natomiast Was, drodzy słuchacze, zachęcam do podawania zawodów, które Wy chcecie, żebyśmy sprawdzili. Więc zrobimy sobie taką analizę na żywo. Czy to będzie Wasz zawód, czy zawód sąsiada, któremu chcecie dogryźć i powiedzieć, że hej, AI zabierze Ci pracę, stary, uważaj na siebie. To jak najbardziej podawajcie te zawody, które uważacie, że warto byłoby, żebyśmy sprawdzili. To co, zaczynamy może od przedsiębiorca, czyli, uwaga, trudne słowo po angielsku, entrepreneur, czy to w ogóle wiedzie? Oczywiście, że nie wiedzie. Nie ma takiego słowa w ich kodzie. Masz alternatywną opcję? Jest management na przykład i uważam, że management jest dosyć zabawny, ponieważ jest oceniany głównie jako bardzo niskie ryzyko, najniższe ryzyko, co uważam według tej strony, co uważam, że jest trochę błędne. Wydaje mi się, że dużo managementu będzie mogło być zautomatyzowane. No dobra, to spróbujmy wybrać coś stąd, czyli po pierwsze management analyst, może nie, to bardziej jest analityk niż, dobra, menedżer, może po prostu jak piszę menedżer, to będzie coś trochę lepiej. Okej, menedżerów też mamy dużo, menedżerowie SPA, menedżerowie finansowi, menedżerowie sprzedaży. Spróbujmy z menedżerowie sprzedaży, ciekawa jestem, co nam wiedzie. O, i mamy piękny wykres. Menadżerowie sprzedaży świecą nam się na zielono. O Boże, co to znaczy? Potrzebuję Twojej pomocy, bo nie odpalałam tego wyniku jeszcze. Już tłumaczę. Tu mamy różne informacje, ponieważ ta strona nie tylko zbiera informacje na temat tego, czy się czuje ktoś zagrożony sztuczną inteligencją, również na temat wynagrodzeń oraz zainteresowania. I na końcu z tego wynika nam pewna liczba. Ta liczba jest z zakresu od chyba 0 albo od 1 do od 0, tak, od 0 do 10, wskazująca, jak prawdopodobnie ten zawód jest przyszłościowy. I tutaj mamy job score 7,7, więc jest to job score całkiem wysoki. Choć jak przejdziemy sobie pewnie za chwilkę do rankingów, bo rankingi moim zdaniem są najciekawsze, zobaczymy, jakie są najbardziej według ankietowanych, nazwijmy to, bezpieczne, a które są najmniej bezpieczne, to jest tam kilka zaskakujących informacji i naprawdę ta rozpiętość praktycznie pomiędzy 0 a 10. No to też jest ciekawe, ja w ogóle też widzę, że tu jest w ogóle informacja o tym, ilu było ankietowanych, 549 głosów. Próbka może nie jest jakaś spektakularna, no ale lepsze to niż zapytanie 10 sąsiadów, więc myślę, że już możemy na czymś bazować. Okej, czyli na razie widzimy, że menadżerowie sprzedaży nam się świecą na zielono. Sprawdźmy zatem to, co na przykład mnie interesuje, web deweloperów i marketerów, ale może web deweloperów najpierw. Tu już trochę mniej zielono, więc ryzyko nawet szybko wyszedł w ogóle ten raport. Ryzyko 53, a więc więcej niż u menadżerów sprzedaży, ale nadal nie jest tak źle, jak myślałam, że może być. To prawda, choć uważam, że różne inne są nadal ciekawsze, ale troszkę dla mnie zabawne jest mimo wszystko to, jak management uważa się za mniej zagrożony od deweloperów. Okej.
No dobra, no to lecimy w takim razie z kolejnym zawodem. Kacper nam zaproponował poeta, Muri nam zaproponował sprzątaczka. W takim razie lecimy z tymi tematami. A, jeszcze miałam kolegów, koleżanki marketerów sprawdzić, więc jeszcze dajcie mi chwilę, może najpierw marketerów sprawdzimy. Marketing tam się przed chwilą wyświetlił. Marketing manager. Okej. Niech będzie, też na zielono. Oj, nie wiem, coś bardzo optymistyczna ta ankieta, ale tutaj już mamy trochę więcej głosów, 1490 głosów, oszacowane ryzyko 24, więc chyba nawet najlepiej, bo nawet sprzedawca chyba był trochę, nie, sprzedawca był na podobnym poziomie, bo też było job score 7,5. Co też jest dla mnie bardzo ciekawe, bo okej, jeszcze, no dobra, menadżer marketingu to mogłabym się może nawet zgodzić, że nie jest aż tak bardzo zagrożony, ale na pewno część pracy menadżerowie marketingu mogą oddać do AI na przykład analizę wyników kampanii marketingowych, no bo nie trzeba liczyć tego na kartce starą metodą, albo nie trzeba tego nawet liczyć w Excelu, już nawet Excel automatycznie za nas dzisiaj liczy rzeczy, bo nie wiem, czy masz też taką aktualizację, Kuba, w dysku Google, że teraz możesz zaprojektować, nie musisz projektować Excela, masz szablony Exceli różnych per jakaś kategoria, na przykład kampania marketingowa, od razu masz różne kategorie, automatyzacje, wybieraki i tak dalej. Mi się to dopiero dzisiaj pojawiło i byłam w szoku i jestem w sumie zadowolona, że coś takiego w końcu jest i to bezpłatnie, bo nie dopłaciłam za to oprócz tego, co standardowo płacę z Google'a. No, to już było chamskie, jakby trzeba było za to płacić. Też zauważyłem tą opcję mniej więcej w zeszłym miesiącu. Bardzo fajne, szczególnie, że te szablony są ładne. Są bardzo ładne. Tak. Dokładnie, więc są bardzo ładne, są bardzo estetyczne, więc też dajcie znać, czy u Was ta aktualizacja też weszła. Jeżeli nie, no to pokażę Wam za chwilkę, jak taki przykładowy Excel wygenerowany dosłownie w kilka sekund, milisekund przez AI może wyglądać. A w międzyczasie sprawdzamy poetę, czyli Kacper powiedział, żeby sprawdzić poetę, więc mamy poeta albo pisarz, no spróbujmy pierwszy kod pracy, czyli poeta. 54% ryzyka, więcej niż marketing manager, ale tu już mamy tylko 128 głosów, więc próbka relatywnie mała. Job score 5,6, czyli rozumiem, że poeci mają przerąbane. To jest tak bardzo wysokie, są takie, które mają 0,4 na przykład. Natomiast pamiętajmy, że tutaj nie tylko chodzi, jakby nazwa strony troszeczkę źle tutaj sugeruje, że tu chodzi, czy AI zabierze naszą pracę, też, ale są brane pod uwagę różne rzeczy, dlatego jak zobaczymy za chwilkę sobie ranking, tam jest bardzo dużo na przykład szewców i tym podobnych na bardzo niskim, tylko dlatego, że jest po prostu mały demand na rynku, w sensie mały jest, nie podaż, tylko popyt na te usługi. W związku z czym właśnie taki jest inny score. Uważam, że to bardzo dobrze, bo to byłoby bez sensu, jakby tylko brane były pod uwagę AI. Natomiast ile tam było teraz AI, że ryzyko zastąpienia? 40 parę, już przeszłam dalej, więc zadajesz mi bardzo trudne pytanie. Okej. To myślę, że i tak to jest optymistyczne, ale no, to znaczy ja powiem tak, wiem jak w Polsce to wygląda, wiem, że w Polsce jak się wydaje książkę, zdecydowana większość ludzi nie wychodzi nawet na zero. No tak. Jeżeli chodzi o taki self-publishing. Chyba, że coś robimy tam powiedzmy przez jakiegoś tam Amazon Print on Demand, czy tam chyba to się nazywa. Natomiast wiem, że to jest większość. Większość oznacza więcej niż 50%, a jeszcze biorąc pod uwagę, że bardzo dużo z tego, co jest wydawane, to nie jest wysokiej jakości content. Okej, może AI tych ludzi nie zastąpi, ale myślę, że będzie po prostu jeszcze trudniej się przebić z dobrą książką. W ogóle, bo też w zależności od tego, czy powiemy poeta, czy pisarz, to trochę znaczy co innego, no bo tak poeta jako poeta pewnie, że pisze sztukę wysoką i tam wiadomo Szymborska i tak dalej, no to Szymborska się martwić już teraz nie musi, już od dawna, ale powiedzmy, że typu Szymborska nie muszą się martwić, ale na przykład jak wybrałam rzeczywiście pisarze i autorzy, już bardziej w rozumieniu właśnie na przykład autorzy książek, e-booków i tak dalej, no to już to ryzyko jest wyższe, 60% ryzyka, job score 4,4, próbka 1200, no prawie 1300 głosów, więc to chyba jest też, no tak jak mówisz, nawiązanie do tego miałoby to sens, czyli że każda osoba, która chce wydać książkę i stać się bogatym, to już dawno nie mogła na to liczyć, a teraz to tym bardziej. Nie wiem, na ile też się właśnie nasza publiczność orientuje w rynku wydawania książek, ale zwykle ta prowizja od sprzedaży to jest kilka procent, chyba że jesteś bardzo znanym autorem, to 10%, więc załóżmy, że nie wiem, na przykładzie, teraz czytam książkę Piotra Budzkiego, swoją drugą bardzo fajna książka odnośnie psychologii sprzedaży, i załóżmy, że jesteś takim Piotrem Budzkim, nie wiem ile Piotr dostał dokładnie za tą książkę, ale statystycznie taki autor książki, co się nacharował, napisał
Matko Boska, prawie 400 stron, zarabia między 5 a 10% od sprzedaży tej książki. Wartość tej książki jest jakieś 50 zł, nie widzę teraz ten nakład, ale jakieś 50 zł. Więc no wyobraźcie sobie, że dostajecie 5 do 10%, no to naprawdę to się musi sprzedać w milionach, żeby jakoś sensownie za to zarobić. A przecież ile czasu trzeba spędzić na napisanie tej książki, na research, badania naukowe, jak ktoś jeszcze robi właśnie jakieś analizy na grupach, próbach badawczych, czy analiza, czy to jest dobra próba, czy zła próba. Masakra. Aż mi głosu zabrakło. Ciężki rynek. Dokładnie tak. Dobra, a widzę, że mamy kolejne zawody. Boże, naprawdę musisz przejąć, bo mi w gardle zastygło. Sprzątaczka. Musisz przejąć sprzątaczkę, że tak powiem. Dobrze. Ale to są... u ciebie klikać nie będę. A, jest. Wow, ryzyko 100%. Moim zdaniem absurdalne. Znaczy, dobra, bo to jest tak, że... Ale ryzyko 100%? Nie rozumiem tego. Bardzo ciekawe. Możemy zjechać trochę niżej do JobScore'u? 2-2, ok, nie jest aż tak źle. Natomiast moim zdaniem to jest jeden z zawodów, który się utrzyma na zawsze. W sensie takim, że ok, może jest faktycznie to, że przechodzimy wszyscy na zdalne już od dawna i tylko nas managementy różnego rodzaju dużych korporacji próbują nam mówić, żeby wrócić do biur z powodów sobie znanych albo tym, którzy się domyślają też znanych, ale w każdym razie mimo wszystko i tak biura istnieją i jakby nie patrzeć, to osoby, które sprzątają są bardzo istotne w każdej firmie, zawsze tak było, w jakimkolwiek biurze by nie był. Ponieważ to były czysto osoby z unikalną wiedzą na temat budynku na przykład, czy przestrzeni, to po prostu są potrzebne i tego AI nie zastąpi. Chyba że chodzi, wiesz, o sprzątaczkę w rozumieniu, że bardziej usługi sprzątające na zasadzie jedzie nam Roomba, przejedzie nam po całym mieszkaniu i wysprząta mieszkanie. No ale no blatu biurka mi nikt nie wysprząta, Roomba mi nie wysprząta, bo nie wskoczy tutaj, a Mruczysław, mój kot, wskoczy. Więc może tutaj jest trochę niedoszacowanie na zasadzie, co rozumiemy przez usługi sprzątające, no bo w tym raporcie, jak tak sobie teraz wyświetlimy, jest tak bardzo szeroko. Cleaning, sprzątanie, pranie, zbieranie i tak dalej, więc no ciekawe to jest. W sensie, no też ja bym była bliższa twojej odpowiedzi, twojej sugestii, że to nie jest aż takie 100% zastępowalne, no bo są rzeczy, które człowiek jeszcze musi wykonać. Chyba że ktoś oglądał, nie wiem czy oglądaliście taki serial, jak to było, ojej, AI, Robots, coś tam, zaraz wam znajdę na Netflixie, gdzie rzeczywiście była informacja o tym, że roboty mogą już sprzątać wszystko, a na dodatek tak bardzo roboty się rozwiną, że będą mogły być takimi trochę nadludźmi. Sprzątającymi nad ludźmi, ale mogą być nad ludźmi. Znajdę ten odcinek i wam... Sądzę szczerze mówiąc, że nikomu by się to nie opłacało zastąpić po prostu osobę, która ma sprzątać, która uważam, że to jest bardzo uczciwy w ogóle model biznesowy i też znam trochę ludzi, którzy mają takie agencje, nazwijmy to sprzątające, bo te osoby z perspektywy osoby, która chce, żeby było wysprzątane to biuro, płaci ekstremalnie mało za to, ale z drugiej strony ta osoba jest w stanie obskoczyć tyle tych biur w ciągu jednego dnia, że ona też dobrze zarabia, one zarabiają dużo lepiej niż nam się wydaje bardzo często. I to uważam, że jest bardzo dobre, w sensie i ja nie płacę dużo i ta osoba zarabia dużo, wysprząta moim zdaniem lepiej niż robot, który my musieli wydać, nie wiem, dziesiątki tysięcy, jak mówisz, żeby jeszcze, a gdzie tam, ja sobie właśnie to wyobrażam w Software House, jak u nas to było, kurczę, żaden programista kubków nie zaniósł oczywiście, więc to trzeba było dodatkowo, kwiatki trzeba było podać, no w sensie to jest dużo roboty dla takiego robota i ja uważam, że to są może takie wyobrażenia kogoś patrząc na science fiction, a realnie moim zdaniem to nie jest opłacalne nawet, żeby zastąpić takich ludzi. Dobra, no to i widzę, że jeszcze Alicja wpisała trochę inną kategorię jako sprzątaczki i jako panie domu i sprzątaczki mają 78%. Dobra, no to właśnie może to jest kwestia dosłownego takiego nazewnictwa, tak, to, no bo jeżeli ja wpisałam, wybrałam tą kategorię, jeszcze raz wam wyświetlę na ekranie, jeżeli ogólnie takie usługi sprzątające, to było może zbyt po prostu szerokie, zbyt po prostu szerokie. Natomiast rzeczywiście za chwilkę sprawdzę też to, co Alicja pisała, także dzięki wielkie Alicja za wskazówkę, ale jednocześnie jak już zaczęłam udostępniać ekran z robotem, to powiem wam, dlaczego ekran na chwilę się zmienił, bo być może to takie przeszacowanie wynika z tego, że widzimy bardzo dużo robotów, które wykonują różne prace. A propos mojej historii z Mruczysławem, czyli załóżmy, że Mruczysław skakuje mi na stół, bałagani mi na stole, rozwala mi jedzenie, zrzuca wazon, a do tego zostawia kilo sierści, no to oczywiście no człowiek, mam wrażenie, że wysprząta to lepiej, ale są też takie roboty, którymi możecie sterować zdalnie. Nie wiem, jaki byłby koszt sterowania zdalną sprzątaczką, ale w takim razie zobaczmy, jak taki robot może funkcjonować właśnie na odległość. Tu był przykład robota, który był sterowany 3000 km z miejsca, w którym był robot, a w którym był operator, który znajdował się na MIT,
swoją drogą, tak, bardzo mądra uczelnia. No i w jaki sposób to sterowanie wyglądało. Dobra, spróbujmy to sobie uruchomić, dajcie znać, czy słychać, czy widać, czy się rusza. Nie słychać za bardzo. Chciałabym tylko szumienie. Udostępnić. W sumie to jest chyba tylko szumienie swoją drogą, tu za dużo dźwięku nie ma. Tak, no w sumie jest tylko szum. Nie ma żadnego nawet voice-overu, nic. Więc ja będę waszym voice-overem. Tak, to jest bardziej właśnie też zbieranie różnych rzeczy, ale to już wcześniej widzieliśmy od innych robotów, prawda? Zbieranie różnych rzeczy, pakowanie różnych rzeczy. Więc to nie jest jakieś hiper innowacyjne, ale jakie tempo swoją drogą. Obczaj. To jest razy 40 nagrania. Spieszona chyba, no właśnie, no, więc mam nadzieję, że nikt nie uwierzył, że to było od razu na żywo. Hello Kitty, to ma to, dobra. Czyli tu mamy też zastępowanie kasjerów, nie wiem czy zauważyliście, bo jest od razu informacja, że że jeżeli byłbyś na przykład przed kasą, miałby coś zrobić. Okej, tu mamy z kolei ludzi, którzy coś wiercą. Chryste Panie, łapki sobie nie przewierci za moment? Okej. Na szczęście to tylko robot. Na szczęście to tylko robot, ale nadal widzisz, jakiś rodzaj empatii mi się włączył. Co jeżeli robot przewierci sobie łapkę? Czy to go nie zaboli mentalnie? Okej. Okej, tu już jest jako awatar, ale taki awatar człowiek siedzący obok jako towarzystwo. Okej, ale też jest 4 razy tylko było przyspieszenie. No i też wizja, ale to wizja to jest coraz większej ilości robotów i rozwiązań, prawda? W sensie wizja, oglądanie, analizowanie tego, co się wydarzyło wokoło. No dobra, no to mamy krótkie wideo z University of California San Diego, tak? Jeżeli dobrze widzę. No Kuba, to zastąpią roboty te sprzątaczki, czy nie? Usunęłaś mnie. Już ci powiem, a możemy odświeżyć tylko tą stronę i pokazać ją jeszcze na chwilę? Bo chcę pokazać tą okładkę, zwrócić na coś uwagę. O, dokładnie o to mi chodzi, super. Jakby pamiętajmy, widzieliśmy już taki film podobny, bo pamiętajmy, że po prawej stronie nie był operator Admit, tylko tam był człowiek z Hindus i jakby nie oszukujmy się, że do tego to generalnie trochę służy i to w ogóle to są ciekawe czasy. Trochę to niektórzy widzą, niektórzy tego nie widzą, to też nie ma co panikować, ale trochę tak... O, wycięło mi ciebie. Zacząłeś mówić, że nie ma co panikować i wycięło nam transmisję. Swoją drogą wycięło nam transmisję z Czech, a jest z nami Paweł. Cześć Paweł. Paweł jest z Czech i napisał ahoj. Napisał dlatego, że też mówi po czesku, więc tam Paweł weź coś tam szturchnij w internecie u Kuby, bo nam go wyciszyło, a Kuba jest w Pradze. O, wróciłeś Kuba. Dobra, zacząłeś mówić, że zacząłeś analizować to już, może nie pamiętam, o którym słowie się zatrzymało, o zagrożeniu albo o tym, że nie rozumiemy tego, bo... Ale to był taki, wiesz, suspens. Był. Tak. Generalnie chodzi mi o to, że część osób właśnie to widzi, część osób tego nie widzi, ale generalnie mamy coraz większe koszty pracy w Ameryce to już w ogóle, w Europie też. I generalnie chodzi o to, że my po prostu potrzebujemy przenosić takie podstawowe prace, zanim je zautomatyzujemy, do czego też służą między innymi automatyczne na przykład kasy, tak, do kasowania się, ale potrzebujemy przynieść do krajów świata, w których po prostu wypłaty są mniejsze. I Apple Vision Pro nie jest tani, natomiast myślę, że biorąc pod uwagę koszty pracy w Ameryce, 2-3 miesiące i płacenie Hindusowi i to tak, w sensie to tak brzmi pejoratywnie, ale to po prostu chodzi mi o to, że to faktycznie się spina finansowo. I myślę, że troszeczkę to do tego będzie dochodziło, że takie prace bardzo entry job będą bardzo szybko zastępowane przez osoby z innych krajów, a potem będą oczywiście automatyzowane w jakiś tam sposób, na ile to jest możliwe. I myślę, że też to jest powód, dla którego wiele tych osób z AI związanych mówi o dochodzie podstawowym, bo to nieuniknione jest, żebyśmy w tym kierunku szli. Po prostu płaca minimalna szybciej idzie niż nam idą wypłaty średnie i mówiąc krótko, że nas nie stać na płacenie ludziom, którzy nam podają hot doga w żabce, nie? W sensie to tak trochę, tak może wprost i chamsko, ale jakby pokazuje to pewien problem. Myślę, że takie eksperymenty jak ten, może wyglądają ciekawie i fajnie, ale myślę, że pod nimi się po prostu kryje chęć zastąpienia nas, ludzi w zwykłych pracach, po prostu osobami z innych krajów. Ale w ogóle też to jest ciekawe to, co mówisz, zwłaszcza w kontekście Stanów i tego, że tam ta płaca wygląda tak, jak wygląda. Nie wiem, czy wiecie, ale w Stanach na przykład zarobki kasjerów i zarobki, zwłaszcza ludzi w gastro, są bardzo, bardzo niskie i oni tak naprawdę, żeby jakoś, nie są w stanie często się utrzymać z zarobku pracy w restauracji, więc ich źródło utrzymania to są napiwki, tak? Czyli jeżeli nie dasz napiwki, zwykle jest tak, że w ogóle daje się napiwki w Stanach i to jest trochę takie traktowane jako must have, że ty musisz
musisz dać ten napiwek, bo no, wiadomo, że bez tego ten człowiek, no, nie stać go z tej pracy na utrzymanie się. Jeżeli nie dasz napiwku, to albo dostaniesz ochrzan w skrajnych sytuacjach, albo zostaniesz źle potraktowany, albo po prostu ktoś cię 3 razy zapyta o ten napiwek, aż go w końcu dasz. I ja miałam, raz pamiętam taką sytuację, nie wiedziałam tego, po prostu tego nie wiedziałam, że tam jest trochę taki obowiązek klienta dawania napiwków i miałam taką sytuację, że w jakimś parku byłam, już byłam mega głodna, więc usiadłam, żeby po prostu sobie zakupić jakąś zupę, kupiłam i już miałam odchodzić od kasy i tak pani tak właśnie zapytała, czy napiwek będę dawać. Ja mówię, że nie, nawet nie miałam droby. I pani mówi, a czy mogę sobie sama przyjść po tą zupę i usiąść? Czy ona musi mi tą zupę przynieść? Czy mogę się obsłużyć sama? Powiedziałam, no dobra, spoko, przyniosę sobie tą zupę, nie ma problemu. I dopiero jak usiadłam, to Amerykanin chyba widział z jednej strony moją konsternację i całą dziwną sytuację, że powiedział mi, wiesz co, no bo tu jest taki model, taki zwyczaj i tak dalej. No i wyjaśnił mi, że po pierwsze to popełniłam faux pas, a po drugie no ci ludzie po prostu nie mają jak się utrzymać, jeżeli my tych napiwków nie będziemy płacić, więc od tamtej pory zostawiam napiwki. Ale jak mogę wrócić do naszego tematu, bo to się fajnie wszystko łączy teraz, wyślę wam jeszcze jednego linka, też tu możesz wysłać albo nawet wejść. A jak trzymać do maszyn? No będziemy teraz mieć maszyny, które nas obsługują, no więc w Ameryce postanowili, że maszyny też pytają o napiwek dla tych maszyn. I już coraz większej ilości sklepów faktycznie tak jest, że tak samemu się skasuje wszystkie zakupy, na końcu trzeba podać, jaki napiwek podamy. Okej, to też jest w ogóle interesujące. Dobra, wyświetlam ten artykuł w takim razie. Okej, czyli tylko, że widzę, że CBC mi tutaj blokuje. I rozumiem, że to jest w tym artykule opisane. Jest jakieś wideo sensowne? Nie widziałam tego newsa wcześniej. Są też wideo. Wiesz, tam możesz włączyć, tam możesz kliknąć, na dole jest taki malutki link, że nie musisz tej reklamy tam... Dobra, ale to jest jedyne wideo, które tutaj mam, więc to jest chyba to. Zaraz zobaczę, na tej stronie jest coś takiego. Jakaś pani mądra tutaj coś tam mówi. Or not to tip? That is the question. Nancy Giles goes in search of the tipping To point. wolno jest. Ale to jest jakiś pełny artykuł na 4 minuty, to chyba nie mamy w naszym życiu 4 minut, żeby to obejrzeć. Poczekaj, to wyślę ci, bo mam też przypadkiem filmik, na którym to po prostu widać i trwa minutę. No właśnie, tak sobie myślę, że tutaj czas to pieniądz na naszym live'ie. Wyślę wam też linka oczywiście do tego artykułu, widzę, że to Kuba też wysłał, więc możecie sobie oczywiście obejrzeć cały 4-minutowy, bardzo długi materiał. Ale tak, Alicja jeszcze pyta, pytanie, ile taki robot zużywa energii podczas pracy, jak to jest efektywne? Przy tym robocie nie widziałam analizy tego, ile to energii zużywa, ale nie wiem, czy pamiętacie, w zeszłym tygodniu prezentowaliśmy wam nowego robota od Elona Muska i tam było też na wideo taka informacja, ile rzeczywiście tej energii schodzi i jak długo trzyma bateria. Za chwilkę może też to znajdę. Bardzo dobre pytanie, Alicja. Dobra, a ty widzę, wysłałeś nam wideo z panem, który nam tak, ale to jest artykuł, więc kurczę. Jest okej. Myślę, że nasi uczestnicy to bardzo inteligentni ludzie, uczestnicy naszych live'ów, więc pewnie sobie też obejrzą, jak to wyglądało, bo strasznie jakieś długie te analizy, ale analiza robotów, analiza napiwków robotów już do was leci na czacie. W takim razie. Dobra, a ja jeszcze wam wyświetlę coś, co nie wymaga zbyt dużo oglądania po angielsku, ale jest bardzo fajnym newsem właśnie w kontekście robotów i teraz w kontekście robotów, czyli to, co w zeszłym tygodniu omawialiśmy, czyli właśnie ten robot, o którym mówiłam, który był swoją drogą użyty w fabryce BMW w Stanach, więc już wam wyświetlam to nagranie. Ono ma zresztą bardzo fajną muzykę, więc sobie zrobimy chwilę na widełko. Będzie widełko. Lecimy, o ile dźwięk mi się odmiotuje. Działa. I teraz. Nie wiem, czy ty, Kuba, widziałeś to nagranie swoją drogą? Ciebie w zeszłym tygodniu nie było. A ja znalazłam się. Jak ten robot patrzy w moją stronę, to już jest dla mnie kind of
Tu też jest ten case, że rzeczywiście oni są już w tej fabryce, że się pojawią konkretne elementy, które oni układali, też z robotów, tak? Realne. Tutaj jest baterii, że to 25 kW, więc tutaj Alicja to nie jest mocno na te pytania, ale proszę. Jest może jakaś coś, ale położę. Także tak, no Kuba, jak tam twoja opinia na temat tego robocika? Podoba się, nie podoba? Fajny, chociaż przyznam szczerze, że będę musiał to obejrzeć jeszcze raz, bo widziałem jedną klatkę na 4 sekundy. Internet, ja rozumiem, ale rozumiem. Bardzo Wysyłam wam oczywiście linka w takim razie na czacie, żebyście wszyscy mogli sobie obejrzeć robot humanoidalny w fabryce BMW. I jeszcze Alicja też miała fajny komentarz, że zaraz rząd zobaczy okazję i wprowadzi minimalną stawkę od robota, żeby ludzie nie poszli w odstawkę. Jest jakiś pomysł, albo opłata za obsługę robota, chociaż z drugiej strony pytanie, kto miałby tą stawkę minimalną robotowi płacić, czy właśnie BMW na przykład? Jak już raz zapłaci za robota, że go kupili, to jeszcze dopłaci za abonament, albo właśnie coś, ale minimalna stawka, to jest w ogóle ciekawe. Kuba, ty lubisz kwestię stawek minimalnych, płacy minimalnej? Ja lubię, bo ja tyle zarabiam. No generalnie to myślę, że to jest trudna kwestia, to nie będzie takie proste. Ja myślę, że to będzie taka walka bez wygranych trochę. Jednak no gospodarka światowa jest jaka jest, to jest delikatny system naczyń połączonych, które są teraz w dziwnym momencie po prostu, tak sądzę. I uważam, że dużo różnych rzeczy wskazuje na to, że próbuje się ludzi zastąpić. Nie tylko AI, a myślę, że to, że AI mamy dostęp tak szeroki, jak mamy aktualnie, to też trochę z tego wynika. Ale nie tylko to. Właśnie tak jak mówię, żeby rozmowy o tych właśnie różnych dochodach podstawowych, minimalnych, tak, dokładnie. Tak, podstawowych, minimalnych, ale też generalnie dużo różnych rzeczy, które się dzieją tak ogólnie w gospodarce, czy rozmowy w ogóle o 4-dniowym tygodniu pracy, to jest nieopłacalne praktycznie do bardzo wielu zawodów. To wszystko idzie w takim kierunku troszeczkę właśnie ograniczenia tego, jak dużo będziemy pracować, to może dobrze, a może źle. Rozbawił mnie komentarz Daniela Sułkowskiego, strach kupować BMW. Nie popełniłeś tego błędu. Miałem nowe BMW i rozbiłem. Ale wiecie, jaki jest skrót od BMW? To jest będziesz miał wydatki, więc no Kuba, sam chciałeś, wiedziały gały, co brały. Jakbym wiedział, to bym nie brał. No dobra, sprawdzamy w takim razie kolejne zawody. Sprawdzamy, które zawody mogą stracić pracę poprzez AI. Dajcie znać w komentarzu, które zawody chcecie, żebyśmy sprawdzili. Jeszcze kolejne osoby do nas dochodzą, coraz to nowe. Kabitashi pyta, a czy urzędnik można sprawdzić? Bo patrząc na to z bliska, mam wrażenie, że do nas wejdzie na koniec, jak już wszędzie będzie AI, a że rzeczywiście urzędnicy będą na końcu. No to sprawdźmy urzędników, co według tego raportu mówi rzeczywiście nam strona Will Robots Take My Job. Niech będzie, ojej, jest tylko bardzo dużo, niech będzie ta kategoria, bo widzę, że jest znowu kilka kategorii urzędników, trzeba byłoby sobie tak naprawdę wybrać, którą kategorię urzędników chcemy, ale załóżmy, że weźmiemy tych z urzędów miasta i sądu i tak dalej, i tak dalej. I proszę, raport nam pokazuje, że ryzyko jest bardzo wysokie, 98% ryzyka, że urzędnicy zostaną zastąpieni, ale zobaczcie, co do głosów jest jeszcze mniej. To jest oparte na 16 głosach, próbka jest totalnie niereprezentatywna. Tak jak wcześniej mieliśmy próbki po 500 osób, po 1300, to jest na 16 głosach, więc to według mnie nie jest miarodajne. No ten job score też wygląda słabo, no ale to chyba niekoniecznie jest na czym się posiłkować, jeżeli mamy taką małą próbkę. Kuba, co ty o tym myślisz? Nigdy urzędnicy nie zostaną zastąpieni. Przypominam, że armia urzędnicza to jest podstawowy system zdobywania głosów w jakimkolwiek systemie demokratycznym. Nikt sobie nie pozwoli na to. W sensie bardzo rzadko są cięcia gdziekolwiek w ogóle w urzędach. Czy to dobrze, czy to źle, czy da zastąpić, czy nie, to jest inna kwestia. Moim zdaniem, mając nadzieję, już o tym rozmawialiśmy kilka odcinków temu, nie pamiętam kiedy, bardzo mocno oboje wierzymy w to, że państwa pójdą po rozum do głowy i będą wykorzystywały i tak szeroko sztuczną inteligencję w sposób odpowiedzialny, tak żeby ci urzędnicy po prostu mogli swoje prace wykonywać lepiej, wydajniej, szybciej.
ale i tak nie zostaną zwolnieni nigdy w życiu. No właśnie. Ale to w ogóle to jest ciekawa rozkmina, no bo ja bym akurat w tym momencie tą stroną się teraz nie sugerowała, bo tak jak mówię, za mała próba badawcza, żeby coś wnioskować na tej podstawie, ale tu jest tyle zależności, czy urzędnicy będą dalej mieli pracę, czy nie będą mieli dalej pracy, że ciężko jest szacować. Ja bym na pewno chciała, żeby sprawy w urzędzie były załatwiane szybciej, chociaż na Urząd Krakowski totalnie nie mogę narzekać. Dosłownie nie mogę narzekać, bo tutaj się rozliczam, więc wiecie, nie mogę narzekać, ale tak już na poważnie mówiąc, to rzeczywiście akurat sprawy w tym urzędzie tutaj są załatwiane bardzo sprawnie, jakkolwiek to masło maślane nie zabrzmiało. Ale dobra, no zobaczymy. Dajcie znać, jakie jeszcze zawody chcecie, żebyśmy sprawdzili. Marysia powiedziała opiekunka do dziecka, zatem wyklikałam opiekunka do dziecka, udostępniam Wam w takim razie wynik. Tutaj wynik nie jest taki zły, jak wcześniej był przy urzędnikach. Ryzyko 24%, ale znów oparte tylko na 40 głosach, znów trochę za mała ta próbka badawcza. Job score 6,2, czyli chyba tragedii nie ma, przynajmniej według tego raportu, Kuba. Ja dzieci nie mam, to nie wiem, ale domyślam się, że nikt nie będzie chciał dziecka z robotem zostawić. W sensie będą tacy ludzie, ale myślę, że będzie ich mało. No właśnie, może to nie być zbyt popularna usługa. Niektórzy się boją zostawić dziecko ze swoją własną, z babcią tego dziecka, a co dopiero z robotem, więc tak. Ale wiecie co, dla ciekawości wpisałam w YouTube'a robot AI opiekunka do dziecka. Nawet mi też wyświetliło, kanał się nazywa Secret Science, więc okej. Ale ja zobaczę, co to jest swoją drogą, rok temu. A co tam? Zobaczmy, czy to w ogóle ma sens. Tylko muszę wyłączyć dźwięk, to sobie omówimy. Fajny skrót nazwy tego. Jeszcze raz? Fajny skrót ma nazwa tego kanału. Secret no Science. To jest. Okej. Ale widzę, że jest jakiś, dobra, jest jakiś robot AI, który ma rzeczywiście być towarzyszem, ale to wszystko jest wygenerowane. Ojej, to nie jest prawdziwy robot. Przecież, znaczy nie wiem, jak ty, Kuba, to oceniasz, ale ja z tego, co widzę, to nie jest prawdziwy robot, to jest jakaś animacja stworzona, która być może jest jakąś taką propozycją, jak ten robot mógłby wyglądać i co mógłby robić, że mógłby się bawić z dzieckiem i tak dalej. Ale przecież te aktualne roboty nie poruszają się aż tak szybko. Przynajmniej ja nie kojarzę z tych wszystkich demówek, które były, więc wydaje mi się, że to trochę scam. No nie wiem, jak ty byś to ocenił na bazie tego, co widzimy. Śmierdzi fejkiem na kilometr, jeszcze tam jakiś, to nie wiem, czy to są Shutterstock, zapętlony ten sam krótki filmik wygenerowany w 3D. No, więc dobra, to fake newsów nie promujemy w takim razie, nie. Więc odpowiadając na twoje pytanie, Marysia, opiekunka do dziecka prędko nie. Raczej nie będziemy mieli opiekunki do dziecka w wersji AI. Muri pisze, bardzo mnie interesuje, jeszcze raz? Ty zacząłeś mówić, Kuba, ale chyba się naszliśmy dźwiękiem. Nie. Dobra. Muri w międzyczasie napisał, bardziej mnie interesuje opiekunka do starszych, czy robot, Boże mój, nie będę tego czytała na głos, bo mnie YouTube zbanuje, ale rozumiem problem. Znaczy myślę, że Muri, wiesz co, Michał, to nie jest tak jak w tym przysłowiu, że będzie komu szklankę podać na starość, szklankę wody. O to chyba chodzi, nie? Nie wiem, czy pamiętacie takie kwestie, że trzeba mieć dużo dzieci, żeby było komu szklankę wody podać na starość. Kuba, jaka jest twoja opinia w tym zakresie? Nie wiem, nie znam, to się nie wypowiem. Jestem za młody na dzieci, za stary na myślenie o starości, więc nie wiem. Ale to kiedyś były też takie analizy z Chin albo z Japonii, na pewno jakieś azjatyckie kraje, że są roboty, które mają towarzyszyć osobom starszym. Nie wiem, na ile mają się im zaopiekować, wiecie, tak fizycznie, jako opiekunka do osób starszych, czyli jeden z popularniejszych zawodów jakieś 10, 15, może nawet 20 lat temu, że dużo ludzi z Polski wyjeżdżało do Niemiec, żeby być opiekunkami dla osób starszych w Niemczech. Pamiętam, że tam 1/3 miejscowości, w której mieszkałam, wyjeżdżała do Niemiec po to, żeby za zarobkiem, tak? Po to, żeby rzeczywiście zarabiać. Trochę lepiej niż w Polsce. Natomiast rzeczywiście już są za granicą takie roboty, które mają być tym towarzyszem, no bo wiecie, osoby starsze często są samotne, uwięzione w Polsce na 4. piętrze, jest ta klątwa 4. piętra, a w innych krajach po prostu często są samotne, bo albo nie mają dzieci, tak jak pisze Muri, że być może dużo osób nie planuje mieć dzieci, albo po prostu te dzieci gdzieś wyjechały. No i takie rozwiązania już z tego, co czytałam, są. Nie podam wam konkretnej teraz nazwy po prostu i nie pamiętam, też się jeszcze tak jak Kuba nie interesowałam, za młoda jestem, to by myśleć o emeryturze. A ja się znam, to się powiem, bo sobie przypomniałem, że jednak coś na ten temat wiem. A propos tego, co ty mówisz teraz. Ja myślę, że to jest niezbędne, żeby były takie roboty. To jest, uważam, super temat. O tym też rozmawialiśmy już chyba z 10 odcinków temu. Nie też mi się tak wydaje, że to już jakiś czas temu było. I to jest potrzebne. Tak jak powiedziałeś, nie każdy ma de facto kogoś bliskiego,
Niektórzy są w trudnej sytuacji, albo na przykład są jakieś miejsca, się nie ma bliskiego, że też może ktoś na przykład wyjechał do Niemiec na przykład. Osoba została. W Polsce trzeba być naprawdę bogatym, żeby pójść do domu takiej spokojnej starości. Ja to researchowałem jakiś czas temu u nas dla kogoś z rodziny, dla takiej cioci. No i to się okazało, że tam ona musiała mieć emeryturę z 5000, a to nie jest realne mieć emeryturę 5000. No tak. To nie jest mało, po prostu o to mi chodzi. Trzeba naprawdę być bogaty. To były najtańsze takie miejsca. Oh, wow. No naprawdę, ja pamiętam, że wtedy szukaliśmy bardzo długo, żeby znaleźć coś, co było za 4000, 4,5, żeby coś jeszcze zostało na życie tam, nie? Więc uważam, że czasami nie jest cały koszt tam, być może na miejscu też trzeba jakichś dodatkowych kosztów dokonać, jakieś nawet rozrywka i tak dalej, coś poza. Nie pamiętam, jak to teraz jest z tym, czy się za telewizor płaci, czy nie płaci. Na pewno w szpitalach starsze osoby musiały płacić za telewizor. Jak moja babcia była w szpitalu świętej pamięci już, to rzeczywiście telewizor był na monety. Nie wiem, jak jest teraz w tego typu ośrodkach. No, trzeba było ja z tego, co patrzyłem, to akurat jest to całkiem niezłe. W sensie ja sobie nie wyobrażam, że to jest takie fajne mnóstwo zajęć, jakiś tam, nie wiem, ksiądz, psycholog, lekarz, wszystko jakby co tydzień przychodzi, mnóstwo jakichś tam właśnie zabaw, jedzenia, czegoś tam, rozrywek, no tak całkiem fajnie to wyglądało, jak na takie miejsce, no, które czasami po prostu potrzebne. I uważam, że w każdym razie nie każdego będzie na to stać, nie każdy będzie miał rodzinę, niektóre będą w takiej sytuacji, że po prostu będą potrzebowały tej opieki, czy nawet właśnie to, żeby z kimś chociażby porozmawiać. Tak. I to myślę, że w takiej sytuacji taki robot może być po prostu okej. No dobra, no to teraz dla tych osób, które dołączają, bo widzę, że dołączają do nas coraz to nowe osoby, jak zawsze w trakcie, kiedy transmitujemy, coraz to nowe osoby się pojawiają. Dla tych, którzy dopiero dołączyli, rozmawiamy o tym, czy AI zabierze nam pracę, czy sztuczna inteligencja zabierze nam pracę, w ogóle też jakie zawody znikną, albo jakie zawody zostaną zastąpione przez AI, więc jeżeli chcesz, żebyśmy sprawdzili twój zawód, zawód twojego sąsiada, szwagra czy kogoś, to podaj na czacie, jaki zawód mamy sprawdzić, a my ten zawód sprawdzimy. Sprawdziliśmy już sprzątaczkę, opiekunkę do dzieci, web developerów, w sumie programistów zaawansowanych nie, ale web developerów sprawdzaliśmy, marketerów sprawdzaliśmy i parę innych zawodów. Może, Kuba, przejdźmy teraz do tego ogólnego też raportu. Oczywiście podawajcie swoje typy na czacie, a my może przejdźmy do tego ogólnego raportu. Bo ja chciałbym właśnie omówić tam dwie zakładki. Jedna to jest ranking, druga to są wykresy, dokładnie jeden. Dobra, to zaczynamy od rankingu czy wykresów? Rankingi? Od rankingu myślę. A ja w międzyczasie opowiem ten żart o zawodach. Uwaga. Czy po socjologii jest zawód? Tak, ogromny dla rodziców. O matko, no suche, muszę popić, sorry. Tak. Widzisz? Dzięki mnie będziesz nawet dana. Zostało zapamiętane. To w takim razie wracajmy do raportu. I zobaczcie tutaj właśnie, a propos, na pierwszym miejscu nurse practitioners. Tak, mamy pielęgniarki, dokładnie. Musimy tłumaczyć to na polski, bo YouTube nam tego nie wybaczy, bo napisy się potem wykrzaczają. To nie jest tak, że nie znamy angielskiego, po prostu napisy nam się wykrzaczają, jak mówimy za dużo po angielsku, więc wybaczcie, będziemy na bieżąco tłumaczyć. Czyli, że te gorące zawody, gdzie AI nie zastąpi, nie zabierze im pracy, że zawody, które raczej nie są zagrożone, to rozumiem, że to jest właśnie pielęgniarka, fizjoterapeuta, to nie wiem, czy tak można to przetłumaczyć. Weterynarz, dobre. Weterynarz, terapeuta zawodowy? What? Tego nie wiem, czy dobrze to tłumaczę. I asystent, ale taki asystent fizyczny, ale to chyba też rozumie jako do osób starszych. Chyba tak bym to rozumiała. Zaraz oczywiście posłużę się czatem GPT, żeby sprawdzić, czy dobrze wam tłumaczę, ale mam nadzieję, że dobrze. Kuba, jak się coś pomyliłam, to mnie poprawiaj. Ja też nie wiem. Tak samo bym powiedział, zaraz sprawdzimy. A to ciekawe właśnie, jeżeli sobie zobaczymy najgorsze. Tak, to jeszcze to się poprawię, to są terapeuci zajęciowi, czyli no byłam blisko, nie zawodowi, ale zajęciowi, czyli bardziej jak byłam dzieckiem, miałam krzywy kręgosłup, nadal mam, ale jak byłam na zajęciach z coś, ale nie fizjoterapia, ale coś takiego przejściowego, to rzeczywiście był taki terapeuta, a to ostatnie to był asystent lekarza. Co ciekawe, że nie sam lekarz się wyświetlił, tylko asystent lekarza. Okej, interesujące. Pamiętajmy, że to wynika z takich, co jest napisane, hot jobs też. Czyli tutaj bierzemy pod uwagę też wypłatę i ilość osób potrzebnych. Ja myślę, że pewnie ze względów też regulacyjnych, bo to chyba nie tylko Polski dotyczy, lekarzem jest zostać ciężej niż tym asystentem. Tak. Super. No dobra, a teraz prawa strona, czyli te zawody, które no na pewno znikną albo są bardzo zagrożone tym, żeby rzeczywiście AI zastąpiło te zawody. Znaczy nawet nie tylko AI, bo tak jak patrzę po tym rankingu, to nie tylko jest tak, że jest na pytanie, jakie zawody zastąpi AI,
ale po prostu no, też w ogóle jakie zawody znikną. Tak, bo jak zobaczymy, one wszystkie właściwie dotyczą jednego i tego samego. To są osoby związane z szwalniami, z szyciem butów też. Generalnie wszystko wokół tego idzie, jak tutaj sobie zauważysz. Tak, tak. No dobra, po pierwsze to nie jest taki typowy szewc, ale to jest tak, tłumacząc tak, próbując wprost, operatorzy maszyn obuwniczych, operatorzy maszyn do wybielania i farbowania tekstyliów, operatorzy telefoniczni, a to ciekawe, operatorzy mówimy. Super, no dobra, to się zatrzymajmy na tym, już nie będę dalej szła, ale dalej, tak jak mówisz, jest w sumie też o branży tekstylnej w sumie. Myślę, że to jest bardzo ciekawe, bo ja nie wiem do końca, czy tutaj chodzi o takich operatorów w stałym stylu, którzy przyłączają rozmowy, czy mimo wszystko chodzi o obsługę klienta. Ciężko mi powiedzieć. Zobaczmy, jak klikniemy tam, jaka tam jest popularność w ogóle z ankiet. Okej, dobra, już wchodzę w takim razie w raporcik. Operatorzy telefoniczni, ryzyko na 100%, wzrost do roku 2032 ujemny. To myślę, że to może być jednak w takim starym stylu. No pamiętajmy też, że po pierwsze strona jest po angielsku, więc ryzyko, że to jest zbajesowane i w sensie, że po prostu było to tworzone przez kogoś ze Stanów, a tam rzeczywiście może jest tak, że tych operatorów telefonicznych jeszcze jest trochę więcej. No w Polsce nie ma w sumie tego już tak wiele, no przynajmniej nie kojarzę, żeby takie zawody. Tak, ja myślę, że dokładnie o tym mówimy, bo to widać po drzewku kategorii tam u góry. Bo to jest obsługa osprzętu. Tak. A jest, dokładnie. No dobra, ale spróbujmy w takim razie, czy myślisz, że rzeczywiście będzie tak, że branża tekstylna, obuwnicza, odzieżowa może się zwijać w związku z tym, albo ludzie, którzy tam są, może nie tyle co branża, ale ludzie, którzy tam są, powinni zacząć szukać nowej pracy, czy bardziej chodzi o to, żeby szukać jakiegoś zawodu przyszłości, żeby szukać możliwości na przebranżowienie w tymże zawodzie, w którym się już jest? Kurczę, to są takie ciężkie pytania. Ja myślę, że chyba wszyscy trochę to czujemy, że jak to aktualnie wygląda. Chyba jedyne, które się stały takie tekstylne, to są firmy, które robią coś kraftowo, że tak powiem brzydko, ale jednak lubię. My trochę w Polsce mamy takich, ja mam takie gacie, spodnie, bardzo polecam. One się nazywają packersy. Mam tylko takie spodnie, nie mam żadnych już innych. Co to jest? Packery. Wiesz co, super, oni mają taki slogan Free Your Dick. I generalnie chodzi o to, że one są super luźne, super wygodne, w zimę są ciepłe, w lato są chłodne, bo one są z lnu na przykład, wszystkie. Mają wielkie kieszenie, do których zmieszczę 2 butelki wina, w sensie są super te spodnie. I to jest super firma. I oni to robią tak faktycznie, wiesz, sami to szyją pod Łodzi, czy w Łodzi właściwie, no jak dużo w Polsce. I uważam, że takie firmy przetrwają, ale to są już wyjątki od reguły. Jednak wszyscy czujemy, to jest ten kolejny element nieprzyjemności naszego świata, o której nie lubimy myśleć zbyt często, czyli to, że jednak te małe bangladeskie rączki to szyją, no bo tak jest po prostu. Większość tych ubrań, które mamy gdzieś tam z jakichś H&M-ów i innych, no to jakby nie ma co się oszukiwać, no to jakby dzieci bardzo często szyją albo ludzie za głodowe stawki, no się przyzwyczają ciuchów. Po prostu tak jest. Więc dopóki my nie zmienimy swoich jakichś decyzji zakupowych, to ja myślę, że niestety, ale trochę to jest prawda, że te zawody nie mają przyszłości, bo to, że się ostanie trochę ludzi z pasją, albo którzy robią coś innego, albo jakąś kreację, no nie każdy kupuje codziennie suknię piękną za setki czy tysiące euro, tak? No nie oszukujmy się. Ludzie codziennie kupują rzeczy w H&M, a to nie są ludzie, którzy pracują tu i teraz za godne stawki w tym zawodzie. No tak. W ogóle była przecież ta afera, że w ciuchach, które ktoś kupował na którychś z tych portalów, był Shein temu i tak dalej, że w ciuchach na metkach były na przykład zaszyte informacje typu help me i wiecie, w sensie takie ukryte wiadomości, pomóż mi i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, czy słyszałeś o tej aferze. Nie wiem, na ile to jest prawda, na ile to jest skam, ale w ogóle jest cały materiał na YouTubie na temat tego, po pierwsze, w jakich warunkach pracują ci ludzie, że to są nieludzkie warunki, że bardzo często pracują tam dzieci, co w krajach zachodnioeuropejskich jest nie do pomyślenia, żeby dzieci pracowały w fabryce. Przecież to już się skończyło co najmniej 100 lat temu, tak, mam nadzieję, że dobrze to policzyłam, chociaż nie znam dokładnej daty, nie pamiętam dokładnej daty, poprawcie mnie, jeżeli się pomyliłam. Natomiast no, tam nadal to się dzieje i my możemy oczywiście oglądać z sentymentem filmy o tym, jak kiedyś w fabrykach pracowały kobiety, dzieci i tak dalej i mówić, że to było kiedyś, a tak naprawdę w tamtych krajach to jest teraźniejszość. No jest tak, i to co powiedziałaś, jest na ten temat dużo informacji. Ja nie chcę teraz mówić nazwy, ale wiem, że to jest jedna z tych wielkich sieciówek, która tam właśnie się okazała, że chyba to był właśnie Bangladesz,
te dzieci pracowały po kilkanaście godzin dziennie, one praktycznie no dosłownie miskę ryżu tam pracowały, były tymi chemikaliami się truły i tam była afera swego czasu, to wtedy jak płynęło tak mocniej, pamiętam, że się zawaliła jedna z tych hal i tam tych dzieci setki były upchane na małym w ogóle obszarze, no i tam zginęła duża część, nie? Więc jakby no to się dzieje, no to też musimy mieć świadomość, że to, że mamy tanie rzeczy, to się nie bierze znikąd. I myślę, że to bardzo ważna myśl, jeżeli sobie o tym pomyślimy, jeżeli kogoś denerwuje myśl, AI ma nas zastąpić, to może w niektórych sytuacjach lepiej, jak to AI czy te roboty faktycznie nas zastąpi, ale to zawsze znowu, i to zawsze delikatna kwestia, bo zawsze jest jeszcze kolejna strona sporu, ja też rozumiem argumenty tej strony, jakby nie te dzieci, jak zastąpią te roboty, to one po prostu umrą z głodu. Nie ma tutaj dobrych rozwiązań. No to też jest prawda, to jest taki problem globalny, który można byłoby godzinami rozkminiać, nie wiadomo czy po pierwsze jest jedno dobre rozwiązanie, pewnie nie i nie wiadomo czy można je w ogóle jakkolwiek wdrożyć, bo tutaj tak naprawdę wiele stron musiałoby się dogadać i ci właściciele tych fabryk i rządy między sobą i jeszcze raz patrząc na tą niestabilną sytuację geopolityczną i wojnę, która jest w Rosji, to w Rosji na Ukrainie, to nie wiem czy słyszałeś newsa, Ukraina, jest inwazja Ukrainy na Rosję, już w drugą stronę, nie Rosja na Ukrainę, Ukraina na Rosję, stary mi powiedział dzisiaj. Więc tak jest zmiana frontu. Natomiast no, to wszystko, co się dzieje, powoduje, że ta sytuacja dodatkowo właśnie, na której my się skupiamy w tych live'ach, czyli właśnie bardziej technologiczna, biznesowa, też jest ciężko przewidywalna. Ciężko powiedzieć, czy będzie w tą, czy w tą stronę, bo po prostu wydarza się dużo rzeczy. Jest z nami Wyrwiszczena. Dzień dobry Wyrwiszczena. Bardzo dziękuję Ci za komentarz, na którym Wyrwiszczena zwrócił uwagę na to, że ja w trakcie ostatniego odcinka na YouTubie mówię dość niewyraźnie. Bardzo Ci za to dziękuję, bo ja tego najpierw nie zauważyłam, a historia jest taka, że to będzie off topic, ale muszę go powiedzieć, bo dzięki temu komentarzowi Wyrwiszczeny zauważyłam, że rzeczywiście na tym odcinku mówiłam niewyraźnie i jak przeanalizowałam to nagranie, to myślę sobie, kurczę, to naprawdę nie brzmi jak ja, coś jest nie tak z tym dźwiękiem. No ale potem sobie pomyślałam, ale przecież 3 dni temu miałam 2 ósemki wyrywane, to może dlatego. Czyli nie powinnam następnym razem mieć takiej nomen omen procedury na szczęce, jak nagrywam odcinki na YouTube. Także dzięki wielkie Wyrwiszczena za feedback. Zapamiętałam nick dzięki temu. Ale jakie były wtedy dyskusje właściwie codziennie, czy się uda, czy będziesz żyć i dobra, lecimy. A ja 3 dni po wyrwaniu ósemek nagrywałam odcinek na YouTube. Super. No, to nie był najlepszy pomysł. Czułam się dobrze, ale rzeczywiście moja dykcja to nie jest dykcja, którą mam na scenie, także jest interesująco. Odcinek do weryfikacji wyślę Wam na czacie, żebyście sami sprawdzili, jak mówi człowiek 3 dni po wyrwaniu 2 ósemek. Dobrze, to co? W takim razie mam jeszcze komentarz od Zygfryda. Chcemy się odnieść, bo tu jest jeszcze o stawkach. No nie chcemy się do całego na pewno odnieść, ale ewentualnie do stawek możemy się odnieść. Ja mogę się odnieść, no to właśnie to wszystko, słuchajcie, to wszystko są takie delikatne kwestie. Często też mówimy, zazwyczaj jak już jest po 22, dzisiaj mam nadzieję, że po 22 będziemy się już żegnać i szli spać, a ja na miasto, ale dlatego mówiliśmy, że to są bardzo delikatne kwestie. Często mówimy o tym, że AI jest nadużywane do porno na przykład, jak dużo rzeczy i też mówimy o tym, że to jest złe, ale z drugiej strony to też jest właśnie, może przez to będą mniej popularne takie usługi. Kurczę, no przecież wszyscy wiedzą, co się stało przy Tejna, znaczy nikt nie wie, ale wszyscy wiedzą. No i jakby kurczę, no ludzie są trochę pokichani i ciężko powiedzieć, czy AI jakoś z tym pomoże. Myślę, że są rzeczy, które są ciężko rozwiązywalne. Można tylko wierzyć w to, że jeżeli ludzie będą na wyższym poziomie rozwoju cywilizacyjnego, a wierzę w to bardzo głęboko, że mamy ku temu możliwości i mimo wszystko, mimo że to jest pełne schodów i pełne zawirowań, to idziemy w dobrym kierunku, w jakimś kierunku lepszym niż chociażby 100 lat temu. Wiadomo, zależy pod jakim kątem patrzymy, bo tutaj mnóstwo rzeczy, ale tak mówię ogólnie, generalnie jako cywilizacja, to myślę, że można patrzeć z nadzieją i mam nadzieję, że tą nadzieję można mieć, że będzie po prostu lepiej, takie rzeczy będą się kończyły. Ale czy tak będzie? Nie wiem. No widzisz, akurat Waldi Olsztyn wszedł, dzień dobry, ja tu dopiero wszedłem, a tu taki temat. Masz dobry timing, Waldi, masz bardzo dobry timing. No to prawda. Ja wam tylko przypomnę, bo bardzo lubię o tym mówić, to jest coś, co zostało przemilczane, czy mało osób o tym słyszało, bo już nie pamięta. Gdyby nie pandemia, byliśmy na najniższym w historii świata wskaźniku głodu, czyli osób, które faktycznie żyją na granicy po prostu głodu. Wow. Jeżeli by nie przestało być, jeżeli byśmy nie mieli pandemii, bo to przez to troszeczkę pieniądze poszły gdzieś indziej,
to prawdopodobnie w ciągu kilku lat byśmy całkowicie wyeliminowali głód ze świata, a to już jest pewne osiągnięcie. Więc myślę, że w niektórych rzeczach idziemy w fajnym kierunku po prostu. Ale w ogóle to jest genialne to, co powiedziałeś, bo ja na przykład tego nie wiedziałam, że to już był ten etap. No wiadomo, tak jak już pieniądze poszły gdzie indziej na leczenie ludzi, ratowanie ludzi, maseczki, nie maseczki i tak dalej, a byliśmy blisko rozwiązania tego problemu, który na przykład, nie wiem, czy oglądaliście film Interstellar. Ten film mówi między innymi o tym, co będzie, jak nie rozwiążemy problemu głodu na Ziemi. Polecam bardzo ten film, jeden z moich ulubionych, Christopher Nolan, najlepszy reżyser. Klasyk, dokładnie. No dobrze, to teraz w takim razie zobaczmy sobie jeszcze drugą część tego raportu, znaczy drugą, to już którąś z kolei, może nie drugą, to już analizujemy ten raport bardzo mocno, ale skoro dzisiaj mówimy o tym, czy AI zabierze nam pracę, to zobaczmy też, kto najbardziej się o tą pracę boi, no bo mamy tutaj w tym rankingu taką informację, jakie najczęściej zawody są wyszukiwane, czyli w tym raporcie, które zawody są najczęściej wyszukiwane, czy AI zabierze pracę. Policjanci, co ciekawe, funkcjonariusze też patrolu, w ogóle tak, no widać, że to Stany, no bo szeryf jest wypisany. Programiści, webdeveloperzy, te dwa zawody dzisiaj sprawdzaliśmy, więc no rzeczywiście no, te zawody nie mają co się bać, znaczy te zawody mogą się trochę obawiać, programiści z tego, co wynika z tego raportu, ale policjanci chyba nie. Dobrze rozumiem ten wskaźnik, tak? Że wskaźnik u policjantów 6%, czyli ryzyko jest niewielkie. Tak. No i mamy też prawników i księgowych. To może jeżeli mamy wśród naszych słuchaczy prawników i księgowych albo znajomych prawników i księgowych, tak jak Waldi pisze, że właśnie sprawdźmy prawników, 23% ryzyka, że AI zabierze im pracę. Ja sobie w to wejdę, bo mam kilku znajomych prawników swoją drogą. No i rzeczywiście tutaj nawet dość dużo próba badawcza, bo zobaczcie, prawie 6 000 głosów tutaj było. Ryzyko jest tylko na poziomie 23, to nie jest takie duże ryzyko. Pensje oczywiście bardzo wysokie i wskaźnik pracy 8,3. I w ogóle ja myślę, że to jest ciekawe, żeby o tym powiedzieć, że prawnicy jako prawnicy nadal będą potrzebni, według mnie, w mojej opinii, na tyle ile współpracuję też z tą branżą, że prawnicy nadal będą potrzebni, bo oni są potrzebni na sali na przykład rozpraw, tak, do rozmowy z klientem, do analizy sytuacji, ale mądry prawnik wykorzysta AI, żeby szybciej analizować dane, żeby szybciej analizować zmiany w prawie, czy to zmiany w krajowym, czy w międzynarodowym, żeby też nie trzymać w głowie wszystkich tych kodeksów, ustaw, wszystkich w ogóle rozporządzeń, tylko żeby bardzo szybko znaleźć w odpowiednich narzędziach, no już te częściowo narzędzia są nie tylko oparte o AI, ale w prawie są już pewne narzędzia do szybszego wyszukiwania, ale AI może kilkukrotnie, nawet kilkunastokrotnie przyspieszyć możliwość wyszukiwania jakiegoś case'a, który się wydarzył lub jakiegoś przepisu, który należy uwzględnić, więc myślę, że rzeczywiście prawnicy nie zostaną szybko zastąpieni, ale mądrzy prawnicy zarobią więcej dzięki AI. Bardzo fajna myśl. Ja tylko powiem, że bardzo się podpisuję i bardzo podobnie z księgowymi, bardzo podobny case. Mimo że widzą się może w inny sposób, to bardzo często to jest analiza dużej ilości dokumentów, analiza zmian w prawie, tym podobne. I ja bardzo mocno zachęcam, jeżeli ktoś ma ochotę, na LinkedInie Jakub Król, można się do mnie zgłosić. Z ogromną ilością rozmawiamy teraz w kancelarii prawnych, kancelarii właśnie księgowych czy z księgowymi. Tam jest bardzo dużo rzeczy do zrobienia i tak jak powiedziałaś, jest mnóstwo narzędzi, które już istnieją, można wdrożyć je tu i teraz, żeby chociażby nie powtarzać tych samych umów oddziału, które wszystkie są takie same, ale trochę inne, żeby nie analizować bardzo długich umów na oślep. Jest dużo takich małych rzeczy, w których po prostu AI może dużo zrobić, więc zachęcam, zapraszam, zawsze można porozmawiać. Dokładnie tak i od razu wklejam linka do twojego LinkedIna. Jeżeli ktoś z Was nie obserwuje Kuby jeszcze na LinkedInie, to właśnie wysłałam tutaj pod spodem link do LinkedIna Kuby oraz do mojego LinkedIna. Ja się nazywam Anna Prończuk-Komiotek, obok jest Jakub Król, jakbyście chcieli nas też z palca znaleźć. I w ogóle o prawnikach widzę, że wyszła bardzo ciekawa dyskusja. Waldi Olsztyn napisał bardzo mądrą rzecz. Większość używa Lexa, dokładnie tak, bo to też z prawnikami, z którymi rozmawiałam, też właśnie wiem, że między innymi Lex jest to aplikacja, z których korzystają. Daniel Sułkowski napisał, że prawnicy będą potrzebni, bo wymagany jest papier. No tak, no, z jednej strony wymagany jest papier, w sensie papier jako, nie wiem, czy to miałeś na myśli, ale papier jako studia skończone, żeby jakiś papier wydać, czyli potrzebujesz papieru z uczelni, że masz uprawnienia do tego, żeby wydać papier, ale z drugiej strony pisanie tych wszystkich papierzysk, nie wiem, wezwań o zapłatę, wezwanie do zapłaty od przedsiębiorcy, który na przykład nie płaci ci faktury 3. miesiąc. No umówmy się, ten papier jest powtarzalny. Dokument, który trzeba stworzyć, no nie musimy teoretycznie płacić prawnikowi 500 czy 1000 zł, żeby to napisał, moglibyśmy zapłacić 100 i dostać to jeszcze szybciej. Nie wiem, co na to sami prawnicy, żeby dostawać mniej za takie rzeczy, no ale to da się zautomatyzować i być konkurencyjnym na rynku dzięki temu. Tak, ale to jest...
Ja bym do tego dodał, bo trochę inaczej to zrozumiałem, prawdopodobnie błędnie, ale bardzo warto moim zdaniem też powiedzieć, że ktoś zawsze musi wziąć na końcu za coś odpowiedzialność. To dotyczy programisty, który pisze kod za pomocą AI, to dotyczy również, jeżeli sobie zrobimy analizę, na przykład umów, ja teraz szkoląc bardzo często to mówię, jak źle napiszecie umowę, bo wam ChatGPT tak napisze i za rok wyjdzie z tego afera, to nie możecie powiedzieć, a to ChatGPT. Więc na końcu jest i tak potrzebny ktoś, kto się tą pieczątkę postawi, że tak powiem. Tak. I też bardzo ciekawa rozmowa wyniknęła ostatnio z bardzo fajnym prawnikiem, który interesuje się też AI-em z bardzo dużej firmy przemysłowej polskiej. Rozmawialiśmy o tym. Mówi, polskie prawo jest napisane w taki sposób, żeby nie dało się go zautomatyzować AI-em, bo wewnętrznie jest sprzeczne i trzeba się doszukiwać, jak to tak po prostu napisać, żeby wyszło na nasze. Więc no myślę, że z tego też względu nie ma opcji, żeby AI to zastąpiło. Okej, ale to w ogóle jest bardzo ciekawe. Może tak być. Waldi już się napisał, że większość ma wzory dokumentów, robi kopiuj wklej. No właśnie tak, to jest ta smutna część, że ktoś płaci 500, 1000 złotych, a tak naprawdę pod spodem jest kopiuj wklej. Ale bardzo podoba mi się to, co powiedziałeś, Kuba, czyli że ktoś musi na koniec dnia wziąć za to odpowiedzialność. I to jest coś, co myślę, że warto podkreślać, że rzeczywiście, no nawet jak AI nam coś wygeneruje, coś nam napisze, to na koniec dnia ktoś to musi wysłać, ktoś to się musi pod tym podpisać, ktoś to musi zatwierdzić, albo po drugiej stronie jest ktoś, kto tego potrzebuje i jeżeli to będzie źle napisane, no to możemy kogoś wpakować w kłopoty. Więc no niestety AI nie zrobi dla nas wszystkiego. To nie jest tak, że AI zabierze pracę wszystkim. Pokazywaliśmy dzisiaj w trakcie live'a, że są zawody, które są bardziej zagrożone i że sztuczna inteligencja może zabrać pracę w niektórych zawodach, ale nie wszystkie zawody są zagrożone przez sztuczną inteligencję. No z tą odpowiedzialnością na pewno na końcu zawsze będzie potrzebny człowiek, który to zatwierdzi. I taką ciekawostkę powiem, wydaje mi się, że o niej już mówiłem kilka odcinków temu, ale uważam, że jest niezwykle ciekawa. Powtarza się teraz właśnie w dobie AI, powiedziałem tak, ChatGPT, ale w dobie AI się często właśnie powtarza, że to człowiek na końcu bierze odpowiedzialność, a nie maszyna. Ja myślałem, że to wymyślono podczas AI, a się okazuje, że to jest tekst, który był na slajdach IBM-u w latach 60., jak tworzyli komputery, że jak te komputery tylko liczyły, to że one nie biorą odpowiedzialności za te liczby, tylko to człowiek, który z tego korzysta, więc to już jest bardzo naprawdę stare hasło i nadal aktualne. Czy nawet odświeżyła się jego aktualność. O wow, no to jest w ogóle ciekawe, tego nie wiedziałam. Kolejny fun fact, widzicie ile się ciekawych rzeczy można dowiedzieć na naszych live'ach. W związku z tym to jest myślę dobry moment na reklamę. Pamiętajcie zatem, żeby subskrybować ten kanał i dawać łapki w górę, żeby dawać nam sygnał, że to co wam podajemy jest po prostu dla was wartościowe, już tak mówiąc poważnie. Jeżeli ten materiał, który dotychczas usłyszeliście jest dla was ciekawy, to koniecznie dajcie łapkę w górę i kliknijcie dzwoneczek na naszych kanałach na YouTube, bo to jest sygnał dla YouTube'a, żeby promował ten odcinek dalej, pokazał to kolejnym osobom, żeby się ludzie nie bali tej sztucznej inteligencji i żeby na przykład następnym razem, jak ktoś wam zada pytanie, czy sztuczna inteligencja zabierze nam pracę, to żebyście też wiedzieli, że okej, ale wiecie, nie do końca tak jest, że zabierze nam pracę, tu jest taki materiał, zobaczcie, ma na przykład 1 000 000 wyświetleń na YouTubie, więc dużo osób już dzięki temu też będzie bardziej świadomych w tym zakresie. Dobra, Zygfryd w międzyczasie napisał nam, ja bym zastąpił sędziów z tym AI, większość wyroków jest zgodnych z osądem programu komputerowego. O, to jest w ogóle ciekawe, czyli że komputer oceniłby to tak samo, a no wiadomo, sędzia musi dostać garzę, to trwa, zajmuje czas i niektóre sprawy przecież w sądzie czekają bardzo, bardzo długo. No to też ciekawe, myślę, opinie. I jeszcze Waldi nam tu skomentował, że x lat, w ogóle Waldi, super, że tyle dzisiaj komentujesz, mega fajnie, nie nadążam wszystkiego czytać, ale bardzo fajnie, że tyle komentujesz i wyświetlam wszystkie komentarze na ekranie. Natomiast Waldi napisał, że x lat temu czytałam w Estonii, że w drobnych sprawach finansowych jako sędzia występowało AI, więc można było się odwołać, ale czy to wprowadzili, to nie wiem. Ciekawy case do weryfikacji. Byśmy je zresearchowali, no? Ciekawe to jest. No to ja wpisuję na tematy jednych z kolejnych odcinków. Sędzia AI. Czy rzeczywiście to nastąpiło? Dobrze. AI sędzia zapisuję w moim notesiku. Czy sztuczna inteligencja może robić ocenę prawną na przykład? Okej. Dobrze. Kuba, wyświetlamy jeszcze raz raport, bo została nam jeszcze jedna część raportu. Jaka? Proszę pokazać. Ostatnia. Niskie ryzyko, wysoki wzrost. Więc które prace nie powinny się bać AI? O, jeszcze w międzyczasie Zygfryd napisał też, że wolałby lekarza AI i prawnika AI niż tego żywego, który udaje, że coś wie, ale też nic nie wie. Okej, no dobra. Jeszcze raz? O tym też mówiliśmy bardzo dużo, o badaniach, które przeprowadzono w Ameryce, które wskazały, że ChatGPT jest bardziej empatyczny niż lekarz ludzki.
Tak, podeślę wam odcinek na czacie, wydaje mi się, że wiem nawet, który to z pamięci wyciągnę, bo było ich bardzo dużo, więc ciężko sobie odgrzewać w pamięci, który konkretnie, ale mam nadzieję, że rzeczywiście trafię. Natomiast jeszcze Waldi napisał, człowiek prawie zawsze jest stronniczy, a czy przekupisz AI? O tym też mówiliśmy. Czy da się przekupić AI? Trochę się da przekupić AI, bo LLM-y są chciwe, okazuje się, bo nabrały ich i są chciwe. Kuba, ty o tym Kajsie mówiłeś, ty to chyba wtedy grzebałeś gdzieś w czeluści internetu. Jakbyś mógł 2 słowa. Zgadza się. Jest jedna z technik do tego, żeby zmusić AI, żeby nie było leniwe, jest zaproponowanie mu łapówki, a dokładnie rzecz biorąc tipa, o którym dzisiaj mówiliśmy, czyli tip, czyli po polsku? Napiwek? Tak, przepraszam, wyleciał mi z głowy. Więc napiwek, tak. I co ciekawe, jest bardzo ciekawy zrobiony eksperyment, który faktycznie zrobił taką fajny wykres, gdzie pokazane jest, że jakbyśmy nie zaproponowali napiwku, a zaproponowali $1 napiwku, to dostaniemy gorszą odpowiedź. Natomiast jeżeli zaproponujemy napiwek typu 100, 1000, może 50 tysięcy dolarów, dostaniemy bardzo dobrą odpowiedź. Oczywiście potem jak zaproponujemy za dużo, typu $1 000 000, znowu ta jakość spada, bo pewnie nam nie wierzy do końca. I nie wchodząc w szczegóły techniczne, bo przed nami jeszcze tylko wisienka na torcie, czyli ostatnia część raportu i idę, bo mam 33 stopnie, się ze mnie leje, to tylko powiem, że jest tylko jedno zagrożenie tej techniki. Jak się AI zmontuje, to może przyjść i chce od nas tych pieniędzy. Właśnie tak, ja zawsze miałam problem z tym pisaniem tego promptu, że dostaniesz, drogi czacie GPT, napiwek taki, albo taki, bo chciałam sobie zrobić ten test, o którym teraz mówimy, ale stwierdziłam, że tak na wszelki wypadek nie będę robiła tego testu. Potem miesiąc później stwierdziłam, no dobra, zrobię i w momencie, kiedy zrobiłam ten test i napisałam do czata GPT, że dam mu napiwek, jeżeli zrobię pracę lepiej, to czat mi się skraszował. Przypadek? Nie sądzę. Więc tak. No dobra, wyświetlamy ostatnią część tego raportu. Po prawej stronie niskie ryzyko, wysoka płaca, wysoki wzrost, czyli raczej zawody, które nie muszą się bać, że sztuczna inteligencja zabierze im pracę. Zawody też być może przyszłości tak naprawdę, zawody, które mogą być bardziej bezpieczne. To są biochemicy i biofizycy, więc jak mamy na sali biochemików i biofizyków, bardzo was lubimy, pozdrawiamy, możemy się z wami przyjaźnić. Gleboznawcy, gleboznawcy i naukowcy roślin. Mam taką koleżankę, chyba się do niej odezwę swoją drogą, jak tam jej zawód, bo wychodzi na to, że AI nie zabierze jej pracy. Inżynierowie czynników ludzkich i ergonomiści, ludzie związani z ergonomią pracy, też ciekawe, chemicy, nauki ścisłe, swoją drogą kolejna nauka ścisła i bioinżynierowie i inżynierowie biomedyczni. więc jeżeli pracujecie w naukach ścisłych, to jest w ogóle ciekawe, ale wychodzi na to, że jeżeli ktoś pracuje w naukach ścisłych, to AI go nie zastąpi, co dla mnie byłoby chyba kontrintuicyjne, no bo z drugiej strony AI analizuje różne rzeczy, no może nie liczy genialnie, ale zaczyna liczyć coraz lepiej, więc to jest ciekawe, że jednak według tego raportu te zawody nie powinny się bać o swoją pracę. Kuba, co ty o tym myślisz? Róbcie screeny, zobaczymy za 5 lat. Ja sądzę, że to w sensie, wiesz, osoby topowe tam, umówmy się, a tam nie pracuje dużo osób. Tam jest potrzebne dużo specjalistów. Ja myślę, że ciągle ich brakuje. Topowe osoby tam będą potrzebne, ale one już używają AI. One się tego nie boją. Zobacz, to są też proste rzeczy. O tym wam wielokrotnie też mówiliśmy. Bardzo fajna rzecz a propos medycyny. Jak Google DeepMind odkrył sobie bardzo dużo białek, które są praktycznie podstawą do tego, żeby stworzyć jakiekolwiek leki nowoczesne. I naukowcy kochają takie rzeczy, oni się nie obawiają, AI mi zabierze pracę, oni tak, niech AI więcej robi, bo potem stworzyło, nie pamiętam, tych białek chyba tam ileś 10 tysięcy różnych potencjalnych, oni teraz muszą żmudnie każdy jedno sprawdzić, więc ja uważam, że fajne połączenie i nie muszą się bać, ale dlatego, że po prostu ich jest mało. Tak. Ale myślę, że to jest mega fajna w ogóle analiza i widzicie, jeżeli macie wśród znajomych tego typu osoby, na przykład tak jak Luki Code napisał, wszyscy będziemy gleboznawcami. Jak szukacie zawodów przyszłości, to wychodzi na to, że gleboznawca to jest zawód przyszłości, jakkolwiek to paradoksalnie nie brzmi, ale biochemicy, biofizycy, chemicy, inżynierowie różnego rodzaju, jak najbardziej, no, na to wygląda, że według tego raportu mogą się czuć bezpieczni. Mamy też bardzo dużo komentarzy. Waldi pyta, czy AI nie uczy się, że i tak nie ma szans na wyegzekwowanie takiego napiwku, nie jest się w stanie tego nauczyć. Na moment, kiedy tam to badanie było robione, nie było się jeszcze w stanie nauczyć. Myślę, że teraz mogli już zrobić na to zabezpieczenie. Myślę, że już teraz raczej jest w sensie to był jakiś workaround przez chwilę, tak mi się wydaje przynajmniej, że teraz raczej już AI jest świadome tego elementu, nie świadome jako świadome, ale tak jakby jest w stanie to rozpoznać. To znaczy ja może powiem, to nie do końca tak, że jest świadome, to żebyśmy zrozumieli. Ja tak powiedziałam na szybko, bo jak naprawdę chciałem już kończyć powoli, ale jak już pytacie, to odpowiadam. Też często to właśnie u mnie na szkole, jak mówię, bo to jest naprawdę ciekawa rzecz. To nie chodzi o to,
że AI się nauczyło być chciwe albo ono jakoś myśli, to nie tak działa. Ono sięga do danych treningowych. Teraz możemy sobie wyobrazić, że jeżeli dane treningowe były z jakiegoś forum, gdzie ktoś napisał, że dostanie ktoś tipa za odpowiedź, albo komuś ktoś wręczy jakiś prezent, tak? Bo były tego typu przecież fora, bardzo często funkcjonowały, nie dalej. To jest szansa, że ktoś, kto odpowiedział, zgarnął tę nagrodę, faktycznie odpowiedział wysokojakościowo. To jest duże uproszczenie, ale możemy sobie wyobrazić, że AI wtedy bardziej sięga do tych danych treningowych, które właśnie takie rzeczy zawierały, podobnie jak druga technika, która polega na, to jest skomplikowane, żeby to rozrysować, ale powiem to tak już przechodząc do rozwiązania tego równania, mówimy tak, jak zrobisz to źle, to zwolnią nas obu, a jak zrobisz to dobrze, to dostaniemy awans. I to też nie tak, że AI się boi, że straci pracę, albo że dostanie, tylko po prostu jeżeli wyciekły dane treningowe i to były korporacyjne na przykład maile i ktoś komuś napisał, zwolnię cię, jak do jutra tego nie zrobisz dobrze, to jest szansa, że ktoś to zrobił dobrze po prostu, nie? Jakby to tylko i wyłącznie o to chodzi. Ale to w ogóle też jest bardzo ciekawe, no właśnie, bo AI uczy się na naszych zachowaniach, więc wiecie, jeżeli ktoś kiedyś komuś zagroził, że ogarnij się człowieku, bo jak nie, to cię zwolnię, no to wychodzi na to, że no analogicznie może zareagować po prostu AI. Mega, mega. Jeszcze było jedno pytanie, bardzo dużo pytań było, ale będziemy już powoli kończyć i zbierać te informacje. Było też pytanie i komentarz od Waldi Olsztyn, że ogólnie jak idziesz do lekarza albo prawnika, to musisz wiedzieć co nieco. W sumie to prawda, czyli że nie wiem jak wy, ale ja mam takie wrażenie, że ja momentami sugeruję, nie wiem na ile moi lekarze się na mnie nie wkurzają, ale ja momentami sugeruję rozwiązania lekarzom, bo oczywiście zanim pójdę do lekarza z nie wiem, jakąś wysypką, to ja przeczytam pół internetu, Google'a i ChatGPT, zanim pójdę do tego lekarza, żeby najpierw sobie się trochę sama zdiagnozować z wujkiem Google lub z czatem GPT, a potem dopiero pytać lekarza, po prostu żeby ktoś mi ściemy nie walił. Ale to trochę tak jak Waldi pisze, że musimy sami też mieć tą inteligencję. Sztuczna inteligencja nie zastąpi w 100% człowieka jeszcze, więc warto się uczyć, warto się rozwijać i w temacie właśnie rozwoju odpowiem jeszcze na pytanie wyrwij szczeny, czyli kiedy będzie webinar z NetGo.net, bo a propos rozwoju to jest właśnie dobre pytanie. Tenże webinar będzie już w środę, więc swoją drogą już Wam wyświetlam webinar jak pozyskiwać dobrze płatne zlecenia jako freelancer, 5 skutecznych strategii zarabiania i pozyskiwania klientów właśnie dla freelancerów, więc jeżeli chcecie się rozwijać, bo wiadomo, prawdziwa inteligencja nadal jest w cenie, to zapraszam Was serdecznie, to będzie ponad godzina praktycznej wiedzy, praktycznych informacji, nadal zapisy trwają, więc wciąż można dołączyć, link do zapisów prześlę Wam za chwilkę w czacie i widzimy się już za 5 dni, więc jeżeli ktoś z Was jest freelancerem, niekoniecznie gleboznawcą, biochemikiem, ale robi zawody, które być może mogą być zastąpione przez AI, to jak najbardziej możecie z tego webinaru skorzystać, ale też jeżeli jesteście programistą, freelancerem w jakiejkolwiek innej dziedzinie, programistą, copywriterem, wirtualną asystentką, to na pewno ten webinar też jest dla Was. Polecamy. Polecamy, dokładnie tak, dokładnie tak. To co, Kuba, złota myśl jakaś? Waldi Olsztyn nam podsunął trochę jakiś potencjał na złotą myśl, czyli AI działa trochę jak ludzie. To w ogóle też jest takie już w kontekście podsumowań dzisiejszych, ale Kuba, tobie oddam scenę, jeżeli chodzi o złotą myśl. Dajesz. Miałem inną, ale niech będzie. Waldi, pociągniemy tę myśl. Jeżeli AI działa trochę jak ludzie, to dlatego, że uczy się na ludziach. Uczmy go dobrej rzeczy. Pięknie, no proszę, jakie piękne są te złote myśli, są coraz lepsze. Dobrze, Kuba, to bardzo, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie, mimo 35 stopni w Pradze. Bardzo dziękuję wszystkim Wam za udział, niezależnie od tego, czy jesteście w Polsce, w Czechach, na urlopie, na wakacjach, czy być może jutro zabieracie się do pracy. Bardzo Wam dziękujemy za wszystkie Wasze komentarze. Jak macie jakiekolwiek komentarze, też możecie je zostawić pod tymi odcinkami, będziemy je czytać, będziemy na nie odpowiadać, jak najbardziej będziemy też na nie reagować. Był z nami Paweł z Czech, więc cześć Paweł. Waldi pisze, że tym optymistycznym akcentem będziemy kończyć. Dokładnie tak i zresztą też widzę, że ludzie się nam też na LinkedInie zaktywizowali, ale pozwólcie, że na te komentarze już też odpiszemy Wam na czacie i pod odcinkami, tak? Więc dzięki wielkie za dzisiaj. Zachęcamy. Widzimy się w czwartek o 21:00. Do zobaczenia moi drodzy. Dziękujemy pięknie. Pa. Do zobaczenia. Dobrego wieczoru. Cześć.